Zrobimy dzisiaj zakwas na chleb. Od podstaw, od samego początku. Potrzebujemy jedynie mąkę pełnoziarnistą, na przykład żytnią i wodę. Zaczynamy od nasypania do słoiczka 30 g mąki pełnoziarnistej. Może być orkiszowa lub żytnia. Ważne, żeby była pełnoziarnista. Mam 30 g, następnie wlewam 30 g wody. Mieszam, zakręcam słoik i odstawiam na 24 godziny. Zazwyczaj robię sobie to rano. Na drugi dzień rano, zobaczcie, jeszcze się nic nie dzieje w słoiku, przekładam ze słoika, który przygotowałam wczoraj, 30 g wstępnego zakwasu. To jeszcze nie jest zakwas, ale właśnie tego zaczynu. 30 g. Resztę możecie wyrzucić lub zrobić kolejny zakwas. Ponownie dosypujemy 30 g mąki pełnoziarnistej. U mnie żytnia. I 30 g wody. Wodę mam zwykłą, taką w temperaturze pokojowej. Mieszam dokładnie, zakręcam lekko słoik i odstawiam na 24 godziny. I w ten sposób robię przez 5 dni. Codziennie rano. Wypisałam Wam w skrócie, jak to powinno wyglądać co dzień. Przez 10 dni. Około 10 dni. I nasz zakwas będzie gotowy. Po 5 dniach nasz zakwas zaczyna już troszeczkę rosnąć i teraz będziemy dokarmiać go już co 12 godzin. W ten sam sposób, tylko częściej. Czyli 6 dnia rano dokarmiamy zakwas jak poprzednio, tylko ponownie dokarmimy go już wieczorem i potem znowu rano i tak przez około 3 dni. Teraz po dokarmieniu naszego zakwasu na słoik musimy nałożyć gumkę recepturkę po to, żeby zobaczyć, ile nasz zakwas urośnie podczas tych 12 godzin. Na 7. czy 8. dzień powinien już podwoić swoją objętość lub nawet trochę więcej. Więc w sumie na nasz zakwas potrzebujemy około 10-11 dni, żebyśmy mogli z niego upiec chleb. Później już używamy go dalej cały czas. Im zakwas będzie starszy i mocniejszy, będzie rósł coraz więcej. Musimy go dalej dokarmiać co 12 godzin. Możecie dokarmić go większą ilością, jeśli potrzebujecie na przykład upiec więcej pieczywa naraz, ale zawsze w proporcji 1:1:1. Czyli na przykład jeśli bierzemy 40 g zakwasu z dnia poprzedniego, to dodajemy 40 g mąki i 40 g wody. I tak samo jeśli 50, to 50 g mąki, wody i zakwasu z dnia poprzedniego. Jeśli nie potrzebujemy naszego zakwasu, możecie go przełożyć do lodówki i przed pieczeniem chleba wystawić na blat, żeby osiągnął temperaturę pokojową, dokarmić go i dać mu odpocząć i zacząć rosnąć na nowo 12 godzin. Po tym czasie możemy już piec chleb. Do usłyszenia!